Zrobimy dzisiaj pyszny pasztet wieprzowo-drobiowy z suszonymi śliwkami. Prosty i pyszny. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynam od wrzucenia do garnka warzyw. Potrzebuję jedną pietruszkę, jedną marchewkę, kawałek selera i cebulę. Te warzywa wykorzystam również do pasztetu, potrzebuję je ugotować. Dodam sobie troszkę więcej warzyw, bo przy okazji ugotuję sobie rosół. Dodaję również 3 udka z kurczaka, które również potrzebuję do pasztetu. Muszę je ugotować do miękkości. Zalewam wodą i gotuję taki trochę domowy rosół. Dodaję również przyprawy, ziele angielskie ze 3 kulki, 2 liście laurowe, domową wegetę, około 1 łyżkę, jeszcze mam trochę swojej suszonej, około 1 łyżeczki soli. Teraz łopatkę, kupiłam naprawdę ładny kawałek, chudy, pokroję na większe kawałki i obsmażę na patelni. Najpierw na patelni odrobina oleju i jak się rozgrzeje, to układam moje mięso. Na mocnym ogniu chcę obsmażyć je z każdej strony na rumiano, bo właśnie jak jest mięso bardziej przypieczone i rumiane, dostaje super smaku. Jak się mięso przysmaży chociaż z jednej strony, to dodaję jedną pokrojoną w kawałki cebulę i smażę ją również razem z mięsem jeszcze, aż się ładnie całe zarumieni. I mięso, i cebula. Mięso solę w trakcie smażenia odrobinę. Przysmażone mięso przekładam do naczynia żaroodpornego. Na patelnię wlewam jeszcze odrobinę wody, żeby zabrać cały smak ze smażenia się mięsa. I wlewam to również do mięsa. Dokładam 1 główkę czosnku i nakrywam folią aluminiową. Mięso wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i będę piekła około 1 godzinę. Jeśli wolicie, możecie dusić mięso w rondlu. Też się sprawdzi. Ja jednak wolę wstawić do piekarnika i mieć z głowy. Mięso się upiekło. Mogę zabrać mój upieczony również czosnek. Wykorzystamy go później do pasztetu. A mięso wystudzimy. Ja często robię sobie 1 dzień wcześniej. Mięso w rosole również się już ugotowało. Możemy je wyjąć. Wybieram do miski. Wybieram również 1 marchewkę, 1 pietruszkę, cebulę i kawałek selera, bo to dodam też do pasztetu. Wszystkie składniki do pasztetu mam już całkowicie wystudzone. Mogę je zmielić. Warzywa przełożę sobie do łopatki, bo muszę jeszcze obrać z kości kurczaka. Obieramy mięso od kości i za chwilę przemielimy. Mięso mielimy na jak najdrobniejszym sitku, na maszynce do mielenia mięsa. Wszystko mielimy po kolei. Najpierw kurczaka, mielę również warzywa. I łopatkę razem z cebulą i razem z całym tym tłuszczykiem i galaretką, która zrobiła się podczas pieczenia. To wszystko jest pełne smaku.
Nie zapomnijcie również o naszej upieczonej główce czosnku. Wyciskamy ją również do farszu. No i jeszcze namoczyłam jedną czerstwą bułkę w wodzie i odcisnęłam. Przemielę ją również przez maszynkę do mielenia mięsa. Do pasztetu dodaję również 2 jajka. Najlepiej wiejskie, jak Wam się uda zdobyć. Gałka muszkatułowa. Ścieram świeżą, ale oczywiście możecie kupić mieloną. Wtedy dajcie 1/3 łyżeczki. Dodaję również około pół łyżeczki mielonego imbiru, sól i to całkiem sporo, około płaskiej łyżeczki, około łyżeczki pieprzu i wyrabiamy masę. Oczywiście możecie doprawić ją jeszcze swoimi przyprawami. Możecie dodać również majeranek lub rozmaryn posiekany drobno, słodką mieloną paprykę, dowolnie lub jeszcze świeży czosnek. Też się tutaj sprawdzi. Musicie spróbować do smaku i doprawić tak, żeby Wam odpowiadało. To jest tylko moja propozycja na doprawianie. Mieszamy dokładnie wszystkie składniki, aż będziemy mieli gładki, połączony fajnie pasztet. Po dokładnym wymieszaniu spróbujcie jeszcze, czy nie trzeba czymś doprawić. U mnie jeszcze trochę soli. Mieszam i jak będzie wymieszane dokładnie, to dodaję suszone śliwki. Suszonych śliwek mam około 250 gramów. Pamiętajcie, żeby śliwki były miękkie. Jeśli macie takie twardsze, to zalejcie je najpierw wrzątkiem i odcećcie po około 15 minutach. Ja najlepiej kupuję właśnie takie kalifornijskie, mięciutkie. One się tutaj w pasztecie sprawdzą idealnie. Możecie je również drobniej pokroić, jeśli wolicie. Ja jednak zostawiam takie. Keksówkę o wymiarach 30 na 11 cm wyłożyłam sobie papierem do pieczenia i przekładam do niej całą masę na pasztet. Wygładzamy po wierzchu nasz pasztet, dociskając, żeby wszędzie masa dotarła. Na wierzch kładę sobie jeszcze gałązki rozmarynu, wciskając je w wierzch pasztetu. Ozdobią nasz pasztet i dodadzą również aromatu. Tak przygotowany pasztet wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni z termoobiegiem i będę piekła przez około 1 godzinę. I gotowe. Pięknie się upiekł i zarumienił. On teraz jeszcze trochę podrósł, później opadnie, ale pachnie pięknie. Poczekam, aż wystygnie i stężeję. Pasztet już wystygł. Nie będę czekać, aż całkowicie mi zastygnie, bo najlepiej kroi się, jak postoi chociaż kilka godzin w lodówce. Wtedy całkowicie stężeje i dużo łatwiej się kroi. I jest bardziej sztywny. Wyjęłam go z blaszki, zabrałam papier i możemy kroić. Jest bardzo miękki, kremowy i pyszny. Idealnie nadaje się do mrożenia, więc zazwyczaj przygotowuję go przed świętami, troszkę wcześniej i mrożę sobie w kawałkach. Wtedy oszczędzam trochę czasu przed samymi świętami na inne potrawy. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to udostępnijcie go dalej, będzie mi bardzo miło. Zaglądnijcie również na inne moje filmy z przepisami, jest ich całe mnóstwo. Do usłyszenia!